Jeśli chodzi o podjęcie współpracy z młodymi ludźmi, to mamy przynajmniej 3 ścieżki. Od najmłodszych lat, czyli od szkoły średniej, mamy praktyki uczniowskie, które chętnie zapraszamy od wielu lat. Część z tych osób zostaje u nas, ale na pewno nabywa umiejętności zawodowych i przede wszystkim zaznajomia się z obecną technologią i przygotowuje się dobrze do zawodu. Drugi krok to studenci, czyli w ramach praktyk studenckich, którego w tym roku już rozpoczęliśmy. Mamy w dziale konstrukcyjnym 6 osób, w pozostałych częściach organizacji także. I tutaj też praktyczna część dotycząca właśnie między innymi czy projektowania, czy obsługi określonych programów. Poza tym młodzi ludzie właśnie zaznajomiają się też z najnowszymi technologiami, które są jak gdyby dostępne i które albo wykorzystujemy, albo za chwilę będziemy wykorzystywali. Są studenci, którzy też po raz kolejny wracają do nas. Także to jest taka, można powiedzieć, dodatkowa nauka, która płynie z tego, że jesteśmy dobrym miejscem do tego, żeby tworzyć praktyki. I trzecia to oczywiście młody człowiek, który nie zdecyduje się studiować, a już wejść w życie dorosłe, albo też po studiach. Też bardzo chętnie jak gdyby zapraszamy do nas ludzi z otwartymi głowami do tego, żeby właśnie współpracowali z nami. I tu mamy możliwości właśnie od prac, można powiedzieć, biurowych, tak? W tej części konstrukcyjnej to właśnie mówię chociażby o konstruktorach, ale także wszelkiego rodzaju asystenci, którzy są potrzebni do obróbki danych. Po stanowiska właśnie montażowo-wytwórcze. Mamy wiele nowoczesnych maszyn i urządzeń właśnie służących do obróbki metalu. Później montaż tego wszystkiego, testowanie, badanie, wyciąganie wniosków, tworzenie raportów, współpraca, analiza, poprawki, tworzenie nowego wyrobu, jak gdyby ulepszonego. No to jest, można powiedzieć, sam środek tej najprzyjemniejszej części, dla mnie przynajmniej konstrukcyjnej, która prowadzi do tego, że jeżeli młody człowiek ma chęć sprawdzić, posmakować, to jest gdzie. Firma Samlerz od wielu lat stara się sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami gospodarka o obrocie zamkniętym. Przede wszystkim skupiając się na tym, żeby konstruować i produkować maszyny, które jak najdłużej będą służyły użytkownikom, czyli wydłużyć ten cykl życia produktu. To, co mamy w tej chwili, czyli najnowocześniejsze technologie, jeśli chodzi o ochronę naszych maszyn, czyli jak gdyby malowanie KTL-em, no to służy temu, żeby nasze maszyny jak gdyby trwały dłużej, żeby pracowały w bardzo trudnych warunkach, bo pracujemy właśnie na całym świecie, już ponad 70 krajów, w których jesteśmy. Także mamy różnego rodzaju warunki i te maszyny muszą jakby tam się zmieścić. Poza tym przyglądamy się i podejmujemy aktywne działania w celu racjonalnego gospodarowania naszymi zasobami, czy wpływu na środowisko jako organizacja. Wiemy, że to jest istotny aspekt dla naszych pracowników. Oni zgłaszają jakieś inicjatywy, gdzieś widzieli jakieś rozwiązanie, dopytują, czy my podobne rzeczy robimy. Myślę, że jest to istotne dla młodych ludzi, którzy szukają pracy, zadają nam pytanie na rozmowach rekrutacyjnych właśnie też o kwestie ekologii, środowiska i do tego podchodzimy jako firma. Każdy z konstruktorów, który właśnie jest jak gdyby wdrażany do organizacji, to jego podstawowym zadaniem jest to, żeby pomyśleć o tym, jak można dobre rozwiązania, które już w tej chwili mamy, jak gdyby działające, ponownie użyć w naszych maszynach po to, żeby właśnie nie tworzyć dodatkowych elementów. Więc jeżeli ktoś potrafi go przetworzyć, potrafi go w właściwy sposób ukształtować, może odnieść sukces na rynku. Jeżeli chodzi o ścieżki rozwoju naszych młodych pracowników, to one są bardzo różne w zależności od tego, kto jakie ma wykształcenie, jakie doświadczenie, jakie aspiracje, co chciałby robić, co sprawia mu przyjemność. Jeżeli ktoś młody dołączy do naszego zespołu, to tak naprawdę najpierw poznaje w ogóle, jak działa organizacja i co może tutaj robić. To też nie jest tak, że tylko i wyłącznie ten rozwój rozumiemy jako pięcie się po szczeblach kariery do góry, ale też uczestniczenie w różnych projektach, bardzo ciekawych wyzwaniach, więc nie da się tego tak przełożyć tylko i wyłącznie na tą strukturę taką hierarchiczną, pionową. Na pewno młodzi ludzie mają bardzo dużo pomysłów i z tego sobie jako organizacja korzystamy. I myślę, że to też przynosi im satysfakcję. Tych inicjatyw jest sporo. Staramy się budować też bardzo szeroką współpracę z sektorem edukacji
już tak naprawdę od szkoły podstawowej pojawiamy się, żeby pokazać, że jest taki pracodawca jak Samasz. Później jest bardzo ścisła współpraca ze szkołami średnimi, technikami, szkołami branżowymi, no i oczywiście uczelniami, nie tylko tutaj w regionie, ale też w całej Polsce. Mogę powiedzieć o bardzo ciekawym projekcie, który realizujemy już po raz kolejny. Jest to program praktyk letnich. Takie staże odbywają się w okresie wakacyjnym. Żeby dostać się na taki staż, trzeba przejść proces rekrutacji, bo liczba miejsc jest ograniczona, a zainteresowanie w tym roku było ogromne. Mogę powiedzieć, że takim wskaźnikiem na to, że fajnie to działa i naprawdę się sprawdza, jest kilka osób, które dostają po takim programie możliwość dłuższej współpracy z Samaszem i bardzo często zostają i naszymi pracownikami pracują przez wiele lat.